Mokotów czy Ramat Gan? Kiedy wreszcie wezmę ślub? I czy popieram wyjazd wszystkich Polek z kraju? Cześć, to Agata z kanału Izraelia. Nie wiem, czy nagramy dzisiaj, bo mam małego przeszkadzacza. Lulka, weź połóż się. Dzisiaj obiecany odcinek Q&A na wspaniałą liczbę 5000 subskrypcji. Co prawda odcinek miał być właśnie z tej okazji, 5000, natomiast w międzyczasie już jest ponad 6. Więc trochę za Wami nie nadążę, ale bardzo się cieszę i dziękuję za wszystkie subskrypcje i komentarze. Wiem, że najpierw miał być odcinek szakszukowy, miałam Wam ugotować szakszukę, no ale taka okazja niestety nie da się tak po prostu przegapić. Szakszuka będzie, ale w międzyczasie Q&A. Zacznijmy od tego, że pytań było mega dużo od Was, więc stwierdziłam, że będzie trzeba ten odcinek po prostu podzielić na części, bo inaczej siedzielibyśmy sobie tutaj razem. Oczywiście bardzo miło mi by było z Wami tyle siedzieć, no ale tak trwałoby to około 3-4 godzin, więc podzielę to po prostu. Dzisiaj wybrałam sobie kilka pytań, na które odpowiem i też oczywiście te, które pominęłam, pewnie się pojawią w kolejnych odcinkach. Niektóre pytania się powtarzały, więc jeżeli przeczytałam jakieś pytanie podobne do Waszego, to nie bierzcie tego tak personalnie, że Wasze ominęłam, tylko musiałam wybrać takie, które w zasadzie są identyczne i nie patrzyłam na to, kto pytał. Pytanie numer 1, tutaj pisze Anna Ludmiła. Ja chętnie dowiem się czegoś więcej o Twoich korzeniach. Może masz jakieś ciekawe historie rodzinne i jak długo uczyłaś się hebrajskiego tak, aby móc swobodnie rozmawiać? Tytułem wstępu to pytanie, dlatego że wielu widzów moich już to wie, ale są też tacy, którzy są nowi na kanale albo gdzieś tam nie oglądali niektórych filmików, że piszę książkę na temat swoich korzeni, na temat swojej historii, jeśli chodzi o to, że jestem Żydówką z pochodzenia, więc nie odpowiadam na pytania związane z moimi korzeniami, nie odpowiadam na pytania, jak się znalazłam w Izraelu i tak dalej, bo wtedy po prostu nie byłoby sensu, żeby tę książkę ktoś przeczytał, więc wszystkie odpowiedzi będziecie mieli w mojej książce, która mam nadzieję, że za jakiś czas się ukaże. Natomiast jeśli chodzi o drugą część, czyli jak długo uczyłaś się hebrajskiego, aby móc swobodnie rozmawiać, nie mogę na to pytanie odpowiedzieć jeszcze, bo jestem w stanie swobodnie rozmawiać po hebrajsku, natomiast na tematy raczej takie przyziemne. Nie rozwinę na pewno jakiejś dyskusji życiowej po hebrajsku, także jestem w stanie poradzić sobie w takim codziennym życiu, czyli nie potrzebuję już pomocy mojego partnera, na przykład żeby umówić się do lekarza, czy żeby, nie wiem, kupić coś w sklepie, czy gdzieś zadzwonić. Mogę też porozmawiać z jego rodziną tak dość płynnie, natomiast tak jak mówię, na takie bardzo przyziemne tematy, raczej takie tematy egzystencjalne odpadają, wtedy przerzucamy się na angielski. Natomiast ja kończyłam taki kurs hebrajskiego, jak przyjechałam do Izraela, to pół roku się uczyłam. Przed przyjazdem do Izraela nie uczyłam się hebrajskiego praktycznie w ogóle, gdzieś tam jakieś tam pojedyncze słówka od mojego faceta, natomiast nie uczyłam się w ogóle przed przyjazdem, dopiero po wylądowaniu w Izraelu. Kurs trwał pół roku i właśnie przygotował mnie na takie codzienne życie w Izraelu, spokojnie właśnie do tego wystarczył. Ja też, moi znajomi przynajmniej tak mówią i rodzina, że mam dosyć spory talent do języków i faktycznie tak jest, że te języki gdzieś tam mi bardzo łatwo do głowy wchodzą, szybko zapamiętuję nowe rzeczy. Natomiast może właśnie dlatego, że mam te predyspozycje językowe, to też trochę sobie daję takiej ulgi, co nie jest dobre do końca, w sensie takim, że nie uczę się w domu i wiem, że jakbym codziennie usiadła nawet na te kilka minut, to mój hebrajski mógłby dużo szybciej być dużo lepszy. No ale może właśnie przez ten swój taki talent do języków trochę sobie popuszczam, licząc na to, że samo mi wejdzie do głowy. Natomiast tutaj też jest gdzieś takie pytanie, teraz pewnie go nie znajdę, jak długo jestem w Izraelu, więc jestem w Izraelu dopiero 1,5 roku, także uważam, że jak na 1,5 roku to mój poziom jest okej. Mogło być lepiej, ale mogło być też gorzej. Następne pytanie, też dotyczące w pewnym sensie książki, mogę połowicznie odpowiedzieć. Willy Wonkowski albo Wonkowski, nie wiem jak chcesz, żeby czytać Twój nick. W każdym razie, jak wyglądają Twoje korzenie żydowskie? Czy po linii obojga rodziców, czy mieszane żydowsko-słowiańskie? Po linii mamy i babci, czyli takie najbardziej akceptowane przez rabanut, w takim sensie, że można dostać obywatelstwo izraelskie, jeżeli ma się korzenie po stronie ojca, natomiast nie ma się wtedy pełnych praw
na przykład jeśli chodzi o śluby, bo w Izraelu nie ma ślubów cywilnych, więc ja mam tę sprawę bardzo ułatwioną, że te korzenie idą po stronie mamy. Następne pytanie. Powiedz coś więcej na temat swojej książki. Kiedy mamy się jej spodziewać? Przypuszczam, sądząc po zadawanych Ci w komentarzach pytaniach, że Twoi widzowie, a wkrótce czytelnicy ciekawi są Twojej historii i tego, co w związku z nią masz im do powiedzenia. Pozdrawiam, pożeracz kofeiny. Pożeraczu kofeiny, uwielbiam Twój nick. Jest po prostu świetny. Coś więcej na temat mojej książki. Nie wiem, kiedy możecie się jej spodziewać, dlatego że ja w tym momencie jestem w takim okresie życia, gdzie staram się połączyć YouTube z pracą zawodową, pisaniem książki i to jest naprawdę duże wyzwanie dla mnie. Mam też jeszcze kilka innych projektów gdzieś tam na oku, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Nie chcę też obiecywać jakiegoś terminu i potem go nie dotrzymywać, ale na pewno będziecie na bieżąco i dziękuję za zainteresowanie, również pozdrawiam. Kolejne pytania od Michała Bisiorka, chyba Michała Bisiorka, przepraszam, jeśli pomyliłam imię, ale kojarzę ten nick, więc to chyba jest Michał. Mam nadzieję. Gdzie ze swoim partnerem w kuchni jesteście zgodni, a gdzie najtrudniej o konsensus? Jesteśmy raczej zgodni w kuchni, natomiast my mamy zupełnie inne podejście do jedzenia, czyli dla mnie jedzenie jest taką super, ekstra, ultra przyjemnością. Ja uwielbiam jeść i ja celebruję jedzenie. Dla mnie jest bardzo ważne, żeby jedzenie było smaczne, natomiast w jego mniemaniu je się po to, żeby nie być głodnym i bardzo łatwo zaspokoić jego potrzeby kulinarne. Jest niewymagający i ważne, żeby się po prostu najeść. Jak idziemy do jakiejś włoskiej knajpy, to ja zawsze odróżniam, ta pizza była lepsza, ta była gorsza, bo ciasto takie, ser taki, a on mówi, jak może pizza być zła? To jest pizza w końcu tylko, nie? Nie zgadzam się, no ale tak właśnie tutaj się rozmijamy. Następne pytanie, za co siebie lubisz, a o co masz do siebie pretensje? Po pierwsze, nie mam do siebie pretensji o nic, ale to nie dlatego, że nie ma we mnie samokrytyki, tylko dlatego, że uczę się od jakiegoś czasu, żeby podchodzić do siebie bardziej z czułością. Czyli uczę się tego, żeby być dla siebie najlepszą przyjaciółką, bo ja sama jestem dla siebie jedyną osobą w życiu, która będzie ze mną do końca życia i jest ze mną 24 na dobę. Więc chcę sobie dać trochę więcej takiego właśnie ciepła i wyrozumiałości. Natomiast za co siebie lubię? Mam bardzo dobre serce i to jest cecha, która też utrudnia bardzo życie. Osoby wysoko wrażliwe to na pewno zrozumieją, czyli ja bardzo cierpię, mam taką nad wyraz rozwiniętą empatię w sobie i cierpię, kiedy ktoś inny cierpi. Zazwyczaj najbardziej cierpię, jak są to zwierzęta, bo moje serce jest bardzo blisko zwierząt. I to jest piękna cecha, bo też słyszę często od ludzi, że mam serce na dłoni, że dawno nie spotkali tak pomocnej osoby, tak zaangażowanej w pomoc innym, czasami własnym kosztem. Natomiast ciężko się z tym żyje. Rezonuję ze wszystkim, co mnie spotyka, czyli widzę cierpiącego kota na ulicy, a tutaj w Izraelu jest ich sporo, bezdomnych kotów i odczuwam taki głęboki smutek, współodczuwam to cierpienie tego kota na przykład, czy psów w schroniskach, czy prześladowanych, wykorzystywanych, bitych zwierząt. Więc to jest coś, co utrudnia na dłuższą metę życie, no ale samo w sobie jest chyba raczej dobrą cechą. O co mam do siebie pretensje, a raczej tak jak wcześniej powiedziałam, co bym może mogła poprawić, o tak to powiem. Kiepski ze mnie polityk, bo ja nie przemyślałam sobie w ogóle tych odpowiedzi, chociaż pewnie na potrzeby kanału powinnam to była zrobić. W każdym razie przez to, że kiepski ze mnie polityk, to po prostu walę prosto z mostu i chciałabym poprawić w swoim życiu to, że jestem bardzo nerwowa. Bardzo łatwo mnie zdenerwować, ja jestem mega emocjonalną osobą i to też życia nie ułatwia, chciałabym być spokojniejsza. Natomiast pomaga mi w tym bardzo yoga i medytacja, więc widzę z czasem, że robię się spokojniejsza, ale jeszcze jest tutaj pole do poprawy na pewno. Kolejne pytanie od tej samej osoby. Gdzie widzisz siebie za 5-10 lat? Krótko powiem, nie mam pojęcia i to takie pytanie trochę z tych, jak to się nazywa, z rekrutacji, z rozmów kwalifikacyjnych, słowo mi umknęło. Nigdy nie wiem, co na nie odpowiedzieć, bo zwłaszcza w dzisiejszych czasach tak się wszystko dynamicznie zmienia, że jakby ktoś mi powiedział 2 lata temu, że będę tu, gdzie jestem, to bym nigdy nie uwierzyła. Dlatego nie mam pojęcia, gdzie będę za 5-10 lat. Co zaskoczyło Cię najbardziej w ostatnim miesiącu? Sytuacja w Polsce. Bardzo negatywnie mnie zaskoczyła. To nie tylko ostatni miesiąc, ostatnie miesiące, ostatnie lata, to co dzieje się w moim rodzinnym kraju, w moim domu,
zaskoczyło mnie najbardziej. Zszokowało mnie i jest to przerażające, co się tam dzieje. I bardzo się cieszę, że jestem tutaj w tym momencie, a z drugiej strony bardzo cierpię, bo mam w Polsce bliskie mi osoby. Co przeflancowałabyś, o nawet nie znam tego słowa, z Izraela do Polski i na odwrót? Tak, to ja bym tak właśnie zrobiła, żebym stworzyła sobie taki idealny kraj. Czyli wzięłabym z Izraela do Polski ludzi, mentalność izraelską, taką pogodną, ciepłą, uśmiechniętą, energię życiową. To bym wzięła z pewnością z Izraela do Polski. Co jeszcze bym wzięła? Pogodę, dużo słońca. Pomimo, że jest w Izraelu za gorąco, to jest słoneczko, więc ma się lepszy nastrój. W Polsce jest tak szaro i depresyjnie. Wzięłabym też z Izraela podejście do zwierząt, między innymi do psów. Na przykład między innymi dlatego, że w Izraelu wszędzie można wejść z psem, do każdej restauracji, do centrów handlowych, więc nawet do pracy można przyjść z psem, więc to bym wzięła. A z Polski do Izraela przeniosłabym na pewno dobre maniery, które czasami są w Polsce przesadzone, bo jest takie spięcie, natomiast w Izraelu jest tych manier za mało, więc gdzieś tak po środku. Taki znaleźć właśnie złoty środek na to. Trochę manier, czystość bym przyniosła z Polski do Izraela. Czyste ulice, czyste budynki, to z pewnością. I jeszcze bym trochę jedzenia z Polski przywiozła, chociaż w Izraelu jedzenie też jest super. No i nie wiem w sumie, co jeszcze z Polski mogłabym tu przywieźć. Ciszę. O, w Izraelu jest za głośno. Dobra. Znam ten kraj i jego klimaty, dlatego gdybym miała o coś zapytać, to tylko o to, jaki może być prawdziwy i ważny powód, żeby wybrać egzystencję w Izraelu, rezygnując z życia w Polsce. Pyta Anita Andzia. Bardzo nie zgadzam się w ogóle z tym stwierdzeniem, czyli egzystencja w Izraelu, a życie w Polsce, bo ja bym to nawet zamieniła. Czyli uważam, że w Izraelu żyje się lepiej. Oczywiście jest mnóstwo rzeczy, które w Polsce lepiej funkcjonują i to zresztą możecie usłyszeć w wielu moich odcinkach. To też nie jest tak, że ja idealizuję Izrael, bo bardzo często mówię o wadach Izraela. Myślę, że jestem w tej kwestii bardzo sprawiedliwa i mówię często o tym, co jest w Izraelu beznadziejne, a co jest w Polsce świetne i odwrotnie. Więc staram się zawsze trzymać jak najbliżej obiektywizmu, bo obiektywna w pełni nigdy nie mogę być. W każdym razie, jaki może być prawdziwy i ważny powód? Każdy ma inne powody, jeśli chodzi o kraj do życia. Dla jednej osoby ważniejsza jest mentalność ludzi dookoła, dla innej osoby ważniejszy jest standard życia i to my musimy zdecydować, jakich poświęceń możemy dokonać na rzecz tego, że w danym kraju dostaniemy coś innego, co jest dla nas ważniejsze. Ja poświęciłam sporo rzeczy, żeby być w Izraelu, czyli są rzeczy, które w Polsce są lepsze i za nimi tęsknię i chciałabym je mieć w Izraelu. Natomiast w zamian za zrezygnowanie, za rezygnację z tych rzeczy dostałam inne, które dla mnie osobiście są w życiu ważniejsze. Takie jak właśnie mentalność ludzi, takie jak prawa kobiet, takie jak podejście do zwierząt, pogoda, która mnie napawa większym optymizmem, łatwiej mi się żyje, wyższe zarobki, pomimo że ceny też wyższe, to jednak wydaje mi się, że w Izraelu ludzie żyją na dużo wyższym poziomie i na dużo więcej ich stać niż w Polsce. Na przykład na to, że podróżują 5 razy w roku, co w Polsce jest bardzo, bardzo rzadkie. To jest duża rzadkość, żeby Polaka było stać na 5 podróży w ciągu roku. I tutaj też jest takie pytanie bardzo podobne od Marty Gałęziewskiej. Jak to się stało, że trafiłaś do Izraela, że zostałaś tam na dłużej? Nie jest to raczej kraj, o którym myślimy jak o idealnym miejscu na świecie. Być może na wakacje, ale niewiele osób decyduje się zostać na stałe. Jak to się stało, że trafiłam do Izraela? Nie odpowiadam, bo znowu wracam do książki swojej. Nie jest to kraj, o którym myślimy jak o idealnym miejscu. Zależy dla kogo. Dla wielu osób to jest idealne miejsce na ziemi. Zgadzam się, że Izrael na pewno nie jest taką pierwszą myślą, kiedy myśli się o emigracji, ale to też dlatego, że tutaj jak się nie jest Żydem albo nie ma partnera Żyda, to nie można tak sobie po prostu przyjechać. Jak na przykład w Europie możemy się spakować i pojechać pracować do innego kraju europejskiego. Więc też z tego względu Izrael nie jest takim krajem rozważanym przez ludzi. Natomiast uważam, że tak jak mówię, dla każdego inny kraj jest idealnym miejscem na świecie. Izrael nie jest idealnym miejscem, to nie jest kraina mlekiem i miodem płynąca, ma mnóstwo wad, ale ma mnóstwo zalet, które mi osobiście wynagradzają te wady, a to jest chyba najważniejsze. Kolejne pytanie. Dzień dobry, oglądam jeden filmik za drugim i podziwiam Pani wiedzę i dykcję. Niesamowite.
Bardzo, bardzo dziękuję. Jest mi mega miło czytać takie wiadomości. Jakie ma Pani wykształcenie, że mówi tak pięknym polskim? Dziś widziałem m.in. filmik o służbie wojskowej. Ciekawi mnie kilka spraw. Czy służyła Pani w Izraelu? Jeżeli tak, to można wiedzieć gdzie i jak się Pani podobało. Pozdrawiam serdecznie, Konrad H. Nie będę mówić nazwiska, bo to była wiadomość prywatna, więc nie wiem, czy ta osoba sobie życzy, żeby nazwisko mówić głośno. Dużo słyszę komplementów na temat swojej dykcji. I powiem Wam szczerze, że mnie te komplementy dziwiły bardzo, zaskakiwały, oczywiście pozytywnie, ale to nie dlatego, że myślałam, że mam złą dykcję, tylko nie wiedziałam, że jest ona jakoś specjalnie dobra. Naturalna jest. Nigdy nie ćwiczyłam dykcji, nie chodziłam na żadne zajęcia z logopedą czy coś w tym stylu, więc myślę, że to po prostu naturalnie wychodzi. Jakie mam wykształcenie? Że mówię tak pięknym polskim. Nie kończyłam żadnych studiów, dlatego że ja już w liceum byłam przekonana, że ja nie chcę iść na studia. To znaczy, kiedy wszyscy moi rówieśnicy w klasie planowali sobie, jaką uczelnię wybrać, jaki kierunek, to ja skupiałam się na tym, jaki biznes mogę otworzyć. Bardzo, bardzo chciałam otworzyć własną firmę. Wtedy też planowałam właśnie, jaki mógłby to być rodzaj biznesu. I też chciałam wejść w taką niszę. Dlatego miałam kilka takich pomysłów na siebie i bardzo nie chciałam iść na studia i udało mi się tego postanowienia trzymać. Dlaczego nie chciałam iść na studia? Bo to jest kilka lat nauki, w które ja wierzyłam, że w ciągu tych kilku lat mogę zrobić coś innego, co będzie do mnie bardziej pasowało. Czyli właśnie własny biznes, myślałam o napisaniu własnej książki, co też teraz właśnie czynię w końcu i poszłam na kursy kreatywnego pisania, bo zawsze chciałam napisać książkę, więc kończyłam takie kursy w jednej z najpopularniejszych szkół w Warszawie. Oprócz tego zapisałam się na kursy norweskiego. I dużo osób się dziwi i pyta, dlaczego norweski? To jest taki język, który raczej nie jest często wybierany. W Polsce jest coraz więcej rekrutacji z językiem norweskim, dlatego że Polska coraz częściej współpracuje z krajami skandynawskimi. A mało jest osób, które mówią po norwesku, bo kto w Polsce mówi po norwesku? Więc ja stwierdziłam, że to jest po pierwsze idealny zawód, dlatego że dużo więcej płacą, no bo jest to taka właściwie nisza, plus ma się mniejszą konkurencję, bo kto mówi po norwesku, więc już na starcie jest się na wygranej pozycji, plus kocham języki, uwielbiam się uczyć języków, więc taki był mój plan. Potem pojawił się na horyzoncie Izrael i plan poszedł się przejść. W każdym razie nie żałuję, bo bardzo ciekawa jest nauka języka, rozwija i może się kiedyś jeszcze przyda. Problem jest taki, że nie mogę za bardzo tej nauki tutaj w Izraelu kontynuować, bo nie znalazłam żadnej szkoły, która uczy norweskiego. Oczywiście mogę to robić online sama, natomiast z jakąś czyjąś pomocą, no to już nie za bardzo. Mówię tak pięknym polskim. Nie wiem, czy mówię pięknym polskim, dziękuję bardzo. Dostaję dużo takich złośliwych komentarzy, jak czasem się przesłowię, czy coś źle odmienię, co nie wynika z tego, że ja nie wiem, jak się dane słowo odmienia, tylko jak widzicie, mówię dość szybko, więc czasami w pośpiechu coś tam się przejęzyczę i to jest normalne, każdy się przejęzycza, nie ma co z tego robić wielkiej afery. Uważam, że trzeba mieć trochę więcej luzu w sobie, bo po prostu jak będziemy tak spięci i będziemy się tak czepiać każdego szczegółu i wyszukiwać w czyjejś wypowiedzi potknięcia, to jest po prostu niezdrowe. To jest niezdrowe i dla tej osoby, i dla Was. W każdym razie ja zawsze uwielbiałam polski. Pamiętam, bo uwielbiałam pisać, więc to się wiązało ze sobą. I pamiętam, że wszystkim kolegom pomagałam na przykład pisać rozprawki czy wypracowania w szkole. Zawsze miałam same piątki z polskiego, więc chyba to tak naturalnie znowu się stało. Czy służyła Pani w Izraelu? Nie służyłam w Izraelu, dlatego że jak przyjechałam do Izraela, to byłam już po 24 roku życia, a chyba do 22 albo 3, zaraz to sprawdzę i gdzieś tu Wam na ekranie wyświetlę, trzeba iść do wojska, jak się tutaj przyjedzie. Ja się wstrzeliłam właśnie już w ten wyjątek, że już jestem za stara dla nich. Oni już mnie nie chcą. Oczywiście mogłam się zgłosić sama na ochotnika, no ale nie chciałam służyć w wojsku. Uba, moja kochana Żaneta, po znajomości odpowiem na to pytanie. Nie no, żartuję. Do kanału Uby może tutaj gdzieś wrzucę linka, bo nagrywałyśmy też razem wspólnie 2 odcinki. Najlepsza cecha Polaków 1. I najlepsza u Izraelczyków. To samo z najgorszą cechą. Najlepsza cecha Polaków, krótko, kultura osobista. Najgorsza cecha Polaków, zimno.
taki brak uśmiechu, brak entuzjazmu i takie czasami niestety nadęcie i właśnie spięcie. Oczywiście nie u wszystkich Polaków, no ale tak generalizując. Najlepsza cecha Izraelczyków: ciepło, uśmiech, pozytywna, życiowa energia. Najgorsza cecha u Izraelczyków: są za głośni, za bardzo hałaśliwi i tacy mają za mało tych manier, w przeciwieństwie do Polaków. Jakie są ideały, kanony piękna wśród Izraelczyków? Jasna czy ciemna karnacja, proste czy kręcone włosy, mocny makijaż czy jego brak, mężczyźni świecący żelem do włosów i pachnący wodą kolońską na kilometr, czy na luzie zarost lub jego brak. Elizabeth Tebasile? Nie mam pojęcia, jak przeczytać Twoje nazwisko czy nick. Nie będę nawet próbować, bo to bez sensu. W każdym razie, super pytanie, bardzo ciekawe. Jasna czy ciemna karnacja? Może jasna ich w jakiś sposób interesuje, dlatego że jest egzotyczna, ale nie wiem, czy zwracają na to taką szczególną uwagę. Wydaje mi się, że na karnację raczej nie. Proste czy kręcone włosy? Też wydaje mi się, że szczerze mówiąc ciężko mi odpowiedzieć, czy tutaj kanonem są proste czy kręcone. Też raczej chyba nie ma na to takiego nacisku. Mocny makijaż czy jego brak? Zdecydowanie brak makijażu. Izraelki się bardzo, bardzo rzadko malują, jeśli już to na wesela. Mężczyźni świecący żelem do włosów i pachnący wodą kolońską? Nie, w ogóle odwrotnie. Brak żelu na włosach, brak wody kolońskiej, może czasem tam perfumy, ale nie. Zarost czy jego brak? Zarost. Raczej zarost, albo taki kilkudniowy, albo nawet taki dłuższy. Czy mogłabyś zrobić filmik o konwersji w Izraelu? Pozdrawiam Cię serdecznie, cudownie prowadzisz ten kanał, nie mogę się doczekać kolejnych filmików. Ewa Dytka. Dziękuję bardzo, Ewo, bardzo mi miło. Oczywiście zrobię taki filmik, tylko muszę się zapoznać z tematem, bo ja konwersji nie robiłam, więc nie mam pojęcia, jak wygląda temat konwersji. Jakieś tam podstawowe rzeczy wiem, natomiast musiałabym na pewno ten temat zgłębić, więc zrobię odcinek. Dobra. Jak poznałaś swojego mężczyznę? La Martis? Z góry przepraszam, jak źle czytam Wasze niki, no ale tak. W internecie się poznaliśmy, a jak się poznaliśmy w internecie, to on był wtedy w Warszawie. Z takich powodów, powiedzmy, wakacyjnych, więc bardzo współcześnie się poznaliśmy, adekwatnie do dzisiejszych czasów. Co tu jeszcze mamy? Czy planujesz powrót do Polski na stałe? Paweł Zawadzki. Nie. Życie mnie też nauczyło czegoś takiego, że nigdy nie mów nigdy. Natomiast na dzisiaj ta odpowiedź brzmi na pewno nie. Z bardzo wielu powodów. Bardzo nie podoba mi się to, co się dzieje obecnie w Polsce. I o tyle, o ile nie wiem, czy Izrael będzie naszym docelowym miejscem do życia, to jeżeli się wyprowadzimy z Izraela, to na pewno nie będzie to Polska. Polska była dość nisko na liście naszych krajów, które rozważamy do przeprowadzki, a od przez to, co się dzieje przez ostatnie kilka lat i kilka miesięcy, spadła na sam dół. I też proszę się nie obrażać, jak tak mówię o Polsce, bo tu nie o to chodzi, żeby teraz obrazić Polskę czy Polaków, tylko po prostu to, co się dzieje za rządów obecnej partii, jest przerażające, po prostu. Nie wiem, jak inaczej to określić. I na ten moment nie wyobrażam sobie powrotu do tego kraju. Pomimo tego, że jest wiele rzeczy w Polsce, które uwielbiam i które są niezastąpione i wiem, że nie znajdę ich w innych krajach. Natomiast, tak jak wcześniej wspominałam, są dla każdego różne priorytety. Dla mnie te rzeczy, które są najważniejsze i kluczowe w kraju, w Polsce już nie istnieją. Następne pytanie. Ewelina Szłapa, też bardzo kojarzę ten nick, to nazwisko. Pozdrawiam Ewelinę. Zadała kilka pytań. Wykształcenie to już odpowiedziałam. Czy masz rodzeństwo? Nie mam, jestem jedynaczką. Bardzo chciałam mieć. Jak byłam mała, to prosiłam mamę, a ona powiedziała, że po mnie to już ma tak dosyć. Takiej dałam w kość, że ona już nie chce mieć więcej dzieci. Pozdrawiam mamę. Jakie kraje do tej pory odwiedziłaś, oprócz Polski i Izraela? Co najbardziej Ci się podobało? Bułgarię, Niemcy, Turcję, Tunezję, Francję, Czechy, co jeszcze? Hiszpanię. Kilku pewnie nie pamiętam, teraz tak z głowy lecę. Co najbardziej mi się podobało? Chyba Izrael i Francja. Francja, Paryż. Bardzo mnie zauroczył. Słyszałam dużo takich opinii, że Paryż jest przereklamowany i może tak jest dla niektórych. Dla mnie był zachwycający i klimat w Paryżu był taki
nie do podrobienia dla mnie. W żadnym miejscu się tak nie czułam. Natomiast bardzo rozczarowała mnie Hiszpania, ale byłam tylko na Ibizie, więc się nie wypowiadam na temat całej Hiszpanii, tylko na temat Ibizy. Spodziewałam się fajerwerków, a byłam bardzo rozczarowana tymi wakacjami. W Izraelu też jest przepięknie. Są miejsca oczywiście brzydkie, jak w każdym kraju, ale są takie miejsca, że zapierają dech w piersiach. O korzenie też bym zapytała, ale pamiętam, że piszesz książkę, więc poczekam. Dzięki, Ewelina, że pamiętasz. Następne. Fenomenalna uroda. Zastanawiam się nad tym, czy Izrael może być dobrym miejscem, aby wyjechać do pracy, tak jak na przykład do Skandynawii. Jakich specjalistów poszukują? Topazos, tungsten. Nie wiem, jak czytać Wasze niki. Dziękuję za komplement na temat urody. Izrael, czy może być dobrym miejscem na wyjazd zarobkowy? Chyba nie. Po pierwsze z tego względu, tak jak wcześniej mówiłam, że do Izraela nie można sobie tak po prostu przyjechać, jak możemy to zrobić w Europie. Po pierwsze, jeżeli nie jest się Żydem, to jest to bardzo utrudnione. Są osoby, które przyjeżdżają na przykład na work and travel, czyli właśnie podróżują i przyjeżdżają tu pracować. Są osoby, które mają kontrakty jakieś tam na przykład roczne, ale ogólnie raczej nie. Najlepsze zarobki są z pewnością w firmach high-tech, więc jeżeli już tutaj przyjeżdżać dla pieniędzy, to chyba do high-techów. Może są jakieś inne zawody czy specjaliści, których się poszukuje w Izraelu, ale nic mi na ten temat nie wiadomo. I to pytanie tak mnie bardzo poruszyło. Lepiej Ci się mieszka w Polsce czy w Izraelu? Gdzie czujesz się bardziej w domu? Konrad K. Konradzie, bardzo się uzewnętrznię teraz. Twoje pytanie mnie tak do tego skłoniło. Jak wyjechałam do Izraela, to czułam, że zostawiam swój dom, że Polska jest moim domem. Izrael nie był dla mnie jak dom, nie czułam się tutaj jak w domu. Po 1,5 roku w Izraelu mam takie dziwne uczucie w tym momencie, że tak się zmieniłam po wyjeździe do Izraela, że o tyle, o ile ja zawsze czułam, że nie pasuję do Polski, że jest mi daleko do mentalności polskiej, że to nie jest kraj, w którym się odnajdę, i chciałam zawsze, odkąd pamiętam, chciałam z Polski wyjechać, to się jeszcze bardziej pogłębiło po wyjeździe z Polski do Izraela. Tak się zmieniłam, że już teraz w ogóle nie pasuję do Polski i kompletnie się tam nie odnajduję. Natomiast cały czas wcale nie czuję, że pasuję tak świetnie do Izraela. Więc w tym momencie jestem na takim rozstaju dróg, czyli czuję, że już w ogóle nie mam domu. Trochę się czuję bezdomna. Że ani Polska już nie jest moim domem, bo tam nie przynależę, ani Izrael, bo tutaj też nie do końca się czuję jak w domu. Więc trochę się czuję właśnie bezdomna teraz. No. Jak na terapii u psychologa. Według przewodnika Pascala, kiedyś w Izraelu facet z miotłą mówił po arabsku, a teraz po rosyjsku. Czy tak jest nadal? Ponoć najazd sowieckich Żydów spowodował wzrost przestępczości. Narkotyki, prostytucja itd. Moshe Dayan. To prawda, jest tutaj mnóstwo Rosjan. Mnóstwo. Nawet w wielu miejscach nie mówią po angielsku, a mówią po rosyjsku w Izraelu i są też napisy na ulicach po rosyjsku, więc to jest wszystko prawda. Czy najazd sowieckich Żydów spowodował wzrost przestępczości? Nie wiem, więc się nie wypowiem, ale co na pewno spowodował, to wzrost spożywanego alkoholu. W Izraelu bardzo mało się pije, Żydzi się raczej nie upijają, piją okazjonalnie. U Rosjan wiadomo, jak to wygląda, więc na pewno wzrósł ten problem alkoholizmu i w ogóle picia alkoholu. Kiedy Wasz ewentualny ślub i czy będzie z niego film na YouTubie? Czy to może zbyt osobiste pytanie? To go nie traktuj poważnie. Pozdrawiam, podróżnik marzyciel XD. Podróżniku marzycielu. Tak, to osobiste pytanie, jak sam zauważyłeś. Ślub nasz będzie, kiedy będziemy chcieli. Tak odpowiadając najprościej. Czy będzie z niego film na YouTubie? Nie wiem, raczej nie. Wydaje mi się, że to jest tak osobiste przeżycie, pomimo że dzielone oczywiście z innymi ludźmi, ale jednak z najbliższymi, że wydaje mi się, że nie wstawiłabym takiego filmu na YouTube. Może jakieś zdjęcia pojedyncze, może jakieś króciutkie filmiki, urywki, ale wydaje mi się, że nie. Sebol 19731 pyta, czy popierasz wyjazd wszystkich Polek z kraju? Popieram wyjazd wszystkich Polek, które w kraju nie są szczęśliwe. Tomasz Stachowski. Polka w Izraelu czy Izraelka z Polski? I to i to. Polka w Izraelu, ale też Izraelka, bo mam obywatelstwo izraelskie i czuję się w pewnym sensie Izraelką. Ale raczej Polka w Izraelu niż Izraelka z Polski. Nowy Rok czy Rosh Hashana?
Muszę zrobić odcinek o Rosh Hashana. Dobrze, że mi przypomniałeś. Masakra. Zapomniałam kompletnie o tym. Nowy rok, zdecydowanie. Mokotów czy Ramat Gan? No proszę Cię, Tomek. Oczywiście, że Mokotów. W ogóle Mokotów to jest mój dom. To jest Mokotów. Kto jest z Mokotowa, ten wie. I ja wszystkich pozdrawiam z Mokotowa. Jasne, że Mokotów. Baklawa czy drożdżówka? Drożdżówka. W ogóle nienawidzę baklawy. To jest za słodkie. A drożdżówka to na pewno jagodzianka. Moja ulubiona. Wczoraj czy jutro? Dzisiaj. Tak czy nie? Tak. Mercedes czy BMW? Mercedes. Zdecydowanie. A BMW to będziesz miał wydatki. Mercedes też, ale wolę mieć wydatki w Mercedesie. Android czy iOS? Tylko Android. Nienawidzę iPhone'ów, ale wolę Maci od Windowsów, więc w sumie to nie wiem. Ale bliżej mi jednak do Androidów. Chłopiec czy dziewczynka? Nie wiem, nie mam zdania. Jajko czy kura? Kura. Dobra. Jaką pracę zarobkową wykonujesz w Izraelu? Czy jesteś z niej zadowolona? Pyta Anais. Jestem tłumaczem. Tłumaczę z angielskiego na polski na rynku Forex, czyli takie portale ekonomiczne. Bardzo lubię tę pracę. Jest świetna, mogłoby być jej trochę więcej, bo nie mam jej w tym momencie wystarczająco dużo, ale ją uwielbiam, bo jest zdalna, bo daje mi możliwość pracowania kiedy chcę i skąd chcę i lubię języki, uwielbiam tłumaczyć. Pozwala mi też ta praca pogodzić YouTube i karierę zawodową i pisanie książki, więc uwielbiam tę pracę. Czy można gdzieś sprawdzić, czy ma się żydowskie korzenie, podając na przykład dane swoich przodków, jeśli się tego nie wie? Pyta ta sama osoba. Można w Żydowskim Instytucie Historycznym. Nie zawsze jest to proste. Czasami jest tak, że wysyłacie certyfikaty swojej mamy, certyfikaty urodzenia mamy i babci i już to wystarcza. Czasami jest tak, że nie mają Waszych dokumentów i trzeba się zabawić w detektywa. Jak długo jesteś w Izraelu? Czy na co dzień odczuwa się napięcie związane z konfliktem wojennym? Pyta Janusz Puchalski. Bardzo dobre pytanie. Jestem w Izraelu 1,5 roku, tak jak mówiłam, nie odczuwa się tego konfliktu w ogóle na co dzień. W ogóle. Dopóki nie włączy się newsów, telewizji czy internetu, to się nie pamięta, że jest taki konflikt. Może osoby, które mieszkają tam przy granicy strefy z Gazą, odczuwają to mocniej. Ogólnie w ogóle nie. Czy Twoi znajomi w Izraelu znają język polski lub chcieliby się go nauczyć? W jednym z filmów Twój partner miał za zadanie przeczytać łamańce językowe i szło mu całkiem nieźle. Jestem ciekawa, czy uczy się języka polskiego, a jeśli tak, to co sprawia mu największe trudności? Moi znajomi w Izraelu nie znają języka polskiego, chyba że Polacy oczywiście. Czy chcieliby się go nauczyć? Raczej nie podejmują się. To jest za trudny język, często się przez to poddają. Mój partner nie uczy się polskiego w takim sensie, że nie bierze książek czy jakichś tam aplikacji internetowych i się uczy. Uczy się ode mnie, łapie gdzieś tam pojedyncze słówka, jak mówię do swojego psa, to podłapuje i powtarza. Czemu się nie uczy polskiego? Po pierwsze dlatego, że właśnie stwierdził, że to jest za trudny język. I co mu sprawia największe trudności? No właśnie odmiana przez przypadki chyba. Nie może zrozumieć, jak na przykład jego imię może mieć kilka form, czyli imię to imię. Dor. Jak może być Dor, a na przykład wychodzę z Dorem albo dałam prezent Dorowi. Nie może tego zrozumieć. I też nie uczy się chyba dlatego, że nie ma takiej dobrej motywacji, w sensie takim, że mieszkamy w kraju, gdzie nie potrzebuje języka polskiego. Świetnie dogadujemy się po angielsku. Też nie mam ja takiej potrzeby jakiejś wewnętrznej, żeby on mówił po polsku. Na pewno jakbyśmy mieszkali w Polsce, to miałby większą motywację i pewnie by to robił. Tak jak ja się uczę hebrajskiego, bo mieszkam w Izraelu. Nie wiem, czy uczyłabym się hebrajskiego, gdybyśmy mieszkali w Polsce. Myślę, że też bym tego wcale nie robiła. Czy jako osoba mająca żydowskie pochodzenie doświadczyłaś jakichś przykrych sytuacji w Polsce? Nie odpowiem, bo książka. Z drugiej strony, czy bycie Żydówką z pochodzenia ułatwiło Ci w jakiś sposób życie w Izraelu? Związki, praca, znajomi lub decyzje o pozostaniu w tym kraju? Ułatwiło mi bardzo, dlatego że mam obywatelstwo izraelskie, więc tuż po przyjeździe do Izraela, po przylocie, na lotnisku dostałam dowód osobisty i dostałam takie same prawa jak każdy inny Izraelczyk w kraju na wjeździe. To jest coś niesamowitego. Nie mówiąc już o wsparciu finansowym, które też otrzymywałam od państwa tuż po przylocie, o darmowej nauce języka hebrajskiego, o tym, że Żydzi, którzy robią aliję, czyli przyjeżdżają
z zagranicy mieszkać w Izraelu przez pierwsze 10 lat nie płacą podatków, na przykład. To taki jeden z przykładów benefitów, czyli na przykład pensja brutto dla mnie jest netto, bo nie płacę nawet podatku dochodowego, więc to jest super ułatwienie i super wygoda. Plus to, że miałam od dnia wlotu do Izraela już pozwolenie na pracę. Mogłam od jutra pójść pracować. Więc oczywiście, że to mi mega ułatwiło. Czy pomogło mi to też podjąć decyzję o zostaniu w tym państwie? Raczej nie, ale na pewno ułatwiło życie w tym kraju. I to były pytania od Ilony Jaś. Ilona jeszcze zadała inne pytania, ale może na następną część te pytania sobie zostawię. Regius pyta, cześć, a czy w tym Izraelu jest fajnie, czy nie? Serio pytam, bo myślałem kiedyś tam pojechać, pozwiedzać. Wiadomo, czyli tak turystycznie, architektura i takie tam atrakcje turystyczne. Izrael jest świetnym miejscem, jeśli chodzi o podróże, też dlatego, że jest małym krajem i można go bardzo szybko zwiedzić i objechać. Jeśli chodzi o architekturę, na pewno Bauhaus czy Jerozolima, i też jest takie zróżnicowanie, czyli macie ten super liberalny Tel Awiw, z drugiej strony Mea Shearim, Bnei Brak, Jerozolimę, przeżycie takie mistyczne, oprócz tego natura, czyli pustynie, wodospady, także jest co zwiedzać. Morze Martwe, no to już mówią naukowcy, że niedługo zniknie, więc spieszyć się trzeba, jeśli chce się je zobaczyć. I to chyba tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dziękuję za wszystkie pytania. Na pewno na kolejne odpowiem w następnych częściach Q&A, ale były super ciekawe, więc naprawdę dzięki, że przesłaliście. Jak zwykle się powtarzam, łapki w górę, subskrybujcie. Dziękuję, że jest Was już tutaj tak dużo. Udanego dnia Wam życzę, ściskam Was najcieplej, buźka, hej!